Producenci samochodów kierują się przede wszystkim zyskiem. Nie dziwi więc fakt, że nowinki technologiczne możemy znaleźć tylko we flagowych, luksusowych modelach. W samochodach niższej klasy ze względów ekonomicznych natomiast technologia jest dużo za tym, co oferuje współczesny rynek. Tak jest na przykład w przypadku oświetlenia. Choć dzisiejsze samochody podświetlane są diodami LED, jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia. Na szczęście, przy kilku wydanych złotówkach, odrobinie zdolności manualnych i jednym wolnym popołudniu możemy zmienić oświetlenie na LEDowe, a nawet jego kolor. Oświetlenie wewnętrzne tworzy nastrój w samochodzie. Dziwi mnie więc niekonsekwencja inżynierów Toyoty, którzy zegary podświetlili na biało, a pozostałe elementy przypominają mi raczej barwy producenta zza naszej południowej granicy. Na pochwałę zasługuje jednak kilka ciekawych rozwiązań, które zmieniają żółtawy kolor żarówek na zielony. Starając się ujednolicić kolor podświetlenia, stworzyłem dla Was kompletny poradnik wymiany podświetlenia w samochodzie. Materiał ten jest dość długi i merytoryczny. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi słuchać moich wywodów, więc w opisie pod filmem macie podane dokładne fragmenty wymiany poszczególnych żarówek. No to nie gadamy, zaczynamy. Do zdemontowania oświetlenia schowka nie potrzebujemy demontować go w całości. Wystarczy jedynie wypiąć żarówkę wraz z włącznikiem, który mocowany jest na zatrzaskach. Wypychamy go od wewnętrznej strony schowka. Bez obaw, nie wypadnie, trzyma się na wpiętej wtyczce. Dla ułatwienia można ją wypiąć. Żarówka zastosowana w tym typie oświetlenia to T5, czyli ta sama żarówka, którą znaleźć możemy zarówno w oświetleniu popielniczki, jak i zapalniczki. Na podsufitce znajdują się dwie lampki. Główna oświetlająca wnętrze oraz lampka do czytania dla kierowcy i pasażera w przedniej części pojazdu. Osłona lampki głównej trzyma się na dwóch zatrzaskach. Wystarczy je podważyć. Trzymają się dość ciasno, więc trzeba użyć większej siły. Bez obawy, plastik ten jest dosyć wytrzymały. Żarówka w środku to C5W o długości 31 mm. Żarówka pasuje w jednym kierunku, więc jeżeli nie świeci, trzeba ją obrócić. Osłona lampki do czytania również trzyma się na zatrzaskach. Do jej podważenia trzeba użyć czegoś na tyle wąskiego, by zmieścić się w przygotowanych przez producenta otworach. Do tego celu dobrze nada się płaski wąski śrubokręt, a zabezpieczenie go taśmą ochroni plastik przed zarysowaniem. Po jej zdemontowaniu uzyskujemy dostęp do dwóch żarówek B9AS. Do ich zdemontowania trzeba wcisnąć i przekręcić żarówki tak, aby wyciągnąć je z oprawek. Przy zakupie żarówek zwróćcie uwagę, by świeciły one prostopadle, ponieważ żarówki świecące równolegle nie dają wystarczającej ilości światła. Osłonę wciskam, jako że trzyma się dosyć ciasno, trzeba użyć większej siły. Podsufitka gotowa, czas więc zająć się panelem bocznym. Przyciski w panelu trzymają się w jednej ramce mocowanej na zatrzaskach. Jej demontaż zaczynamy od podważenia jednej ze stron. Najwięcej miejsca znaleźć możemy po prawej i lewej stronie. Podważamy delikatnie, żeby niczego nie połamać. Przyciski w panelu mocowane są również na zatrzaski w górnej i dolnej jego części. Do wymiany oświetlenia potrzebujemy wypiąć pierwszą i czwartą wtyczkę. Dla ułatwienia zdemontowałem cały panel, wypinając je wszystkie. Przyciski wypycham od wewnętrznej części. Zdemontować musimy przełącznik regulacji wysokości świateł oraz włącznik kontroli trakcji. Obudowa pierwszego z nich trzyma się na dwóch zatrzaskach, które trzeba podważyć i wysunąć środek. Specyficzną żarówkę 12V zastąpię diodą LED i rezystorem. Żeby się do niej dostać, potrzebujemy lutownicy. Do dodatniej nóżki należy dolutować rezystor o wartości 560 ohmów. Jeżeli jednak zdecydujecie się na kolejną żarówkę, nie zapomnijcie o gumowym kapturku zmieniającym jej kolor. Można również pomalować ją specjalną farbką do żarówek. Przy zmianie oświetlenia przycisku kontroli trakcji będziemy podmieniali żarówkę T4.2, której demontaż wykonujemy przekręcając żarówkę o 90 stopni.
Pamiętajcie, że użycie odpowiednich narzędzi przyspieszy pracę i ograniczy wkur. Gotowe! A tak naprawdę to nie. Pamiętacie, jak mówiłem o nietypowych rozwiązaniach? Wymiana żarówki na LEDową nie zmieniła niestety koloru podświetlenia. Nie poddałem się i postanowiłem rozebrać przycisk, czego osobiście nie polecam, ponieważ jego uszkodzenie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo podczas prowadzenia samochodu. Jeżeli jednak jesteś na tyle zdeterminowany, podważ przycisk od frontu. Zatrzaski znajdują się po obu stronach wtyczki. Do wysunięcia elektroniki trzeba jeszcze podważyć górną część przycisku. Na koniec trzeba wyciągnąć sprężynę i ten biały element. Następnie od wewnętrznej strony musimy wypchnąć płytkę z napisem. Owa płytka pokryta jest zieloną folią zmieniającą kolor podświetlenia, którą musimy delikatnie zdrapać. To robota precyzyjna i należy wykonać ją niezwykle powoli i ostrożnie. Każdy drapie inaczej. Ktoś perfekcyjnie, a ktoś na jodełkę. Drap zdrapki na milion sposobów. Zbyt intensywne drapanie powoduje uszkodzenie zewnętrznej folii z czcionką. Przy uszkodzeniach i ubytkach można ratować się czarną farbą modelarską. Płytkę wklejam w przycisk i składam całość. Czas na konsolę środkową. Demontaż zaczynam od osłony lewarka, która trzyma się na 4 zatrzaskach. Żeby uwolnić osłonę, trzeba odpiąć wtyczkę zapalniczki oraz jej oświetlenia. Panel środkowy trzyma się na 2 śrubach w dolnej części i 4 zatrzaskach. Najlepiej zacząć od dolnej części. Jest więcej miejsca na wsadzenie dłoni. Zatrzaski nie trzymają mocno, trzeba jednak wyczucia. Pozostało wypiąć jeszcze wszystkie wtyczki oraz oświetlenie popielniczki, którym oprawka trzyma się na wcisk. Żarówkę popielniczki wymieniamy tak samo jak w przypadku oświetlenia schowka. To ta sama żarówka. Oświetlenie zapalniczki trzyma się na 2 szynach, które trzeba podważyć i wysunąć. Plastik jest łatwo łamliwy, więc trzeba robić to ostrożnie. Środkowa część oprawki również wsadzona jest na wcisk. Jest bardzo ciasno i trzeba się bardzo postarać. Żarówka LEDowa jest nieco większa od tej standardowej, trzeba więc ją lekko podpiłować tak, żeby zmieściła się w oprawce. Przed montażem robię jeszcze mały test, czy polaryzacja się zgadza, bo ponowny demontaż jest niesamowicie irytujący. Zabieramy się za panel środkowy. Tylna osłona trzyma się na 2 zatrzaskach w górnej części i 6 śrubach. Przypominam o patencie z woreczkiem na śrubki. Obudowa zdjęta. Żeby zrobić sobie więcej miejsca, odpinam taśmę, podważając wtyczkę po obu stronach. Nie jest to jednak obowiązkowe, ale bardzo ułatwia pracę. Został jeszcze panel wyświetlacza. Odpinam małą wtyczkę i wykręcam 2 śrubki. Na płycie klimatyzacji znajdziemy 8 żarówek. Skrajnie kolorowe to T4.2, a czerwone żarówki w środku to T4.7. Żarówki wyciągamy po uprzednim przekręceniu o 90 stopni. Niestety, na zakupionych LEDach nie było oznaczenia polaryzacji. Tak więc po wcześniejszym podpięciu do źródła napięcia nakreśliłem na każdej anodzie plus. A jak rozpoznać bieguny na wyciąganych żarówkach? Na obudowie każdej z nich anoda, czyli plus, oznaczony jest literami TS. Nowe żarówki wkręcamy, starając się zachować ich biegunowość. 3 środkowe żarówki trzeba było podpiłować, bo nie miały zamiaru wejść w gniazdo.
Jeżeli wszystkie żarówki zostały zamontowane, zabieramy się za składanie. Przed skręceniem obudowy podłączcie panel na próbę, żeby sprawdzić, czy wszystkie żarówki zostały poprawnie zamontowane. Za oświetlenie odpowiedzialna jest najszersza wtyczka. Żarówki, które nie świecą, trzeba będzie zamontować odwrotnie. Jeżeli wszystko działa jak należy, skręcamy obudowę i mocujemy ją na miejscu, pamiętając oczywiście o taśmie, zatrzaskach i podpięciu wtyczek. I tym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w zmianie oświetlenia. Co więcej, temat ten nie jest wyczerpany. Zostało jeszcze oświetlenie przycisków drzwi, tam jednak trzeba trochę umiejętności elektronicznych. Do przelutowania mamy diody SMD. Wszystkie potrzebne żarówki znajdziecie w opisie. Jeżeli masz pytania, pisz w komentarzu. Jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji i dzwonka. Wypada się jeszcze ładnie pożegnać, więc pa pa!